bardzo fajny widok. Trzeba zobaczyć. Rano słońce nas obudziło. No to jest toaletka, a tutaj jak ktoś się obrazi, to karny... Ale śmieszne. Karny kącik. Albo jak ktoś będzie niegrzeczny. Mięsko zjedz, ziemniaki zostaw. Schedule na dziś. 11:30 jedziemy na tor i o 12:15 mamy briefing do kwalifikacji, a następnie mamy dzień treningowy. Czyli dzisiaj tak naprawdę tylko jeździmy i wjeżdżamy się w trasę, więc bardzo fajne rozpoczęcie sezonu. Chcesz tam drugą naklejkę? Na białek o tak, no. Piątek, godzina 12. Zaraz mamy briefing dla kierowców. Aktualnie trwają ostatnie przygotowania. Kamil sprawdza samochód. Oklejamy auto w naklejki od organizatora. I o godzinie 13 pierwsze przejazdy na Mondelo Park. Osobiście nie mogę się doczekać. Już chodzę, się snuję i nie wiem co powoli robić. Ale wychodzi, wybija ta godzina, w której zaczynamy się wdrażać w tempo zawodów. Sam będę robić to w parze z wielką odległością i bezpiecznie. We'll help Drift Masters about the brand, about the communications, partners, and what we can do with this series, because our goal, our vision is quite big. So thank you guys again, you join, and we'll be fighting for it with all the parts on it during the runs, during the... As soon as you do complete Outer Zone 4, we want to see you come over.
Jestem po kolejnych 2 przejazdach i 2 przejazdy nie ma opon. 4. przejazd, wejście, siadło, tak jak chciałem. Wow, było grubo. No to zdecydowanie najlepszy przejazd. Powiem tyle, tylko to trzeba to powtórzyć i jestem, po prostu jestem. Czwórka, spisuje się petarda. Dzisiaj zakończyliśmy już dzień treningowy. 4 przejazdy finalnie udało się zrobić. 4. siat, tak jakbym chciał. Nie było idealnie, ale było już naprawdę dobrze. Ja osobiście jestem zadowolony. Tak naprawdę chillaucik i fajnie, bo mamy wieczór dla siebie. Fury nawet sobie za bardzo nie trzeba serwisować, bo wszystko na bieżąco, więc porządki na garażu i lecimy odpoczywać i dobrze się bawić dalej. Powiedział, że jak przyjdę pod panel pod 2 zmienione, no to pieniądze przyniosą. First to us, I just like took the Tutaj siedzi i filmuje. Witam Was o poranku w jednym z irlandzkich domów. Jest to dzień, w którym mamy kwalifikacje, ale zaczniemy go od pysznego śniadania. Jajecznica z bekonem. Zapraszam. Good morning. Morning. Dzisiaj 10, półtorej godziny treningu. Następnie wjeżdża druga grupa i około godziny 14 bodajże zaczynają się kwalifikacje. I mamy 2 przejazdy punktowane. Lepszy przejazd liczy się do kwalifikacji. I w taki sposób wybieramy 32 najlepszych zawodników z dnia dzisiejszego, a jutro dzień główny zawodów. Otwieramy dzień. Półtorej godziny mamy treningu. Myślimy, że tak 4-5 przejazdów może uda się zrobić. No i potem chwali. Turbo.
udało się zrobić 5 przejazdów, więc mega fajnie. Skupiłem się głównie na lidach. No i te końcowe przejazdy, jestem generalnie zadowolony, ale zaczęły się wkradać jakieś dziwne małe błędy. Jeżdżę płynnie po zonach, głęboko. Nie jest to może max to, co ja bym sam chciał, ale jestem zadowolony. Tak więc w sumie teraz chwilę odpoczynku, sobie zobaczę przejazdy, jak to w ogóle wygląda z zewnątrz i niedługo kwali. Podcast był elegancki, słuchałem. Tak, super. Bardzo miły akcent, polska ekipa przyjechała w bluzach Drift Life, więc fajnie, pozdrawiamy. Ale to chciałem powiedzieć, że miałem szansę teraz obejrzeć swoje przejazdy z zewnątrz, z treningów i jest mi już lepiej. Małe szczegóły do poprawienia, ale to raczej nie na kwali, bo na kwali trzeba pojechać to, co się umie i nie kombinować, więc should be good in English. From being inside the car. I'm sure. Driver. So for him to be here as a wild card, and it's the most decorated. Jesteśmy po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym. Jest ok, jest lekki niedosyt. Finalnie 77 punktów dostałem, co po pierwszej turze kwalifikacyjnej daje mi 17 miejsce, więc jestem w połowie stawki. Ale na pewno to nie był taki przejazd, jaki ja robiłem na treningach. Na treningach robiłem lepsze. Co mnie też cieszy, bo wiem, że mogę po prostu zrobić lepszy przejazd, wiem co poprawić i postaram się to pokazać w drugiej turze.
99% we've ever spent him. So he holds it, but it's not good enough. He's offline, off track, and over those white lines. 0 still stays in 18th position. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po drugim przejeździe kwalifikacyjnym. Stwierdziłem, że w Irlandii jeszcze tyłem nie wchodziłem, więc zrobiłem sobie takie małe backward entry na starcie. Ale tak serio, no to po prostu złapałem tarkę i wrzuciło mi mega kąt. A szkoda, bo kurde czułem, że to mógł być naprawdę dobry przejazd. Trochę za grubo, ale też spoko, bo czułem się pewnie, czułem się odważnie. Było troszkę za ślisko, ale finalnie dzień jakby zaliczam do udanych, bo jest 19 miejsce. Jakby zamykamy 20 najlepszych kierowców tego dnia, więc uważam, że jak na pierwszą rundę Mistrzostw Europy to jest mega spoko, jeszcze osobiście jaram. Wiadomo, może być lepiej, ale to trzeba zostawić może na jutro po prostu. Idziemy teraz chillować ekipą. Ja stwierdziłem, że ja bym pizzę zjadł. Patryk się jara, Asia też się jara. O. I kawę. Patryk mówi, że jeszcze kawę. O. Więc musimy iść. Wczorajszy dzień późno skończyliśmy. Ogarnianie mediów, które robimy, strasznie dużo czasu zajmuje. Tak więc zajęło nam trochę do 23 czas. No i później poszliśmy spać, ale fajnie, bo się wyspaliśmy. I dzisiaj rano była taka chwila na odpoczynek, można powiedzieć. Bardzo mało treningu w parach. Ja nie ukrywam, że w parach nie jeździłem, bo chciałem się skupić na kwalifikacjach. Jakby rozkładam sobie to na etapy. Więc dzisiaj no parę przejazdów w parach, no i potem już to 32 zawody w okolicach 11:30. The owner of the track, and probably for the next year we will put grandstands all around the track. Everybody will be here, your team member, refueling. If you've got an issue, we'll recover the car, we'll tow the car, we'll bring it back to the paddock. All 16 drivers gridded. We will then release them on a parade. Co robisz? Jadę autem na start.
trochę problem, bo Paweł jak hamował lewą nogą, to bardzo zduszało mu silnik. Przez to był i trochę wolniejszy i czasami auto było przez to podsterowne. Dzisiaj z Kamilem trochę to przerobiliśmy, ograniczyliśmy przepływ płynu hamulcowego na tylną oś. No i Paweł mówi, że jeździ się jak na symulatorze, no i tak to wygląda, także mega zajarany i czekamy na top 32. Świeżo po treningu do zawodów top 32 udało się zrobić 3 przejazdy. Pierwszy zapoznawczy prowadziłem i miałem mały kontakt z Conorem Shanahanem, bo we mnie wjechał. Trochę z mojej winy, bo się za grubo nawiałem. Ale ogarnęliśmy to, Kamil szybko zmienił koło, bo felga nam pękła. Conor też widziałem, później dalej jeździł, więc spoko. Następnie pogoniłem. Pierwsza para zapoznawcza była ok, była blisko, ale były rzeczy do poprawy. No i drugi przejazd w parach na tym torze. Kurde, chyba jedna z lepszych par tym autem od początku budowy samochodu, więc naprawdę jestem mega zadowolony. Jestem szczęśliwy, na pewno czuję się lepiej i bardziej pewniejszy na top 32. Trochę się podarłem w aucie po tym przejeździe. Takie emocje miałem. Ale to są takie właśnie wyczekane chwile. Miło, naprawdę miło. Czuję, że jestem po prostu. Plan na top 32 to po prostu skupić się na możliwie pojechaniu najlepszej pary. Jadę z Alanem Heinzem. Jest to w ogóle zawodnik z Irlandii, więc bardzo dobrze zna ten obiekt. Na pewno czuję się tutaj bardzo pewnie. A jako ciekawostka mieliśmy okazję też kiedyś jeździć w parach, ale w świecie wirtualnym, bo jest on jednym z tak naprawdę z czołowych wirtualnych zawodników, więc śmiesznie, bo ja też dużo jeżdżę w simie. Można powiedzieć, że przenosimy swoje w ogóle pojedynki, tak to nazwijmy, z wirtuala na reala, co też jest mega fajne, bo widać, że to wszystko gdzieś tam odpłaca ten trening. I sam jestem ciekawy tej pary, postaram się pokazać to, co potrafię. Okazało się, że przy kontakcie z Conorem Shanahanem ucierpiała prawa tylna zwrotnica. Na początku tego nie wiedzieliśmy, ale jak robiliśmy teraz przegląd auta przed zawodami, Kamil zauważył pęknięcie przy mocowaniu wahacza. Jeździłem z tym, dało radę, ale to jest tak, że nigdy nie wiadomo, dlatego aktualnie Kamil z Piotrkiem zmieniają tylną zwrotnicę prawą, żeby mieć pewność, że auto będzie w pełni sprawne na zawody. Na szczęście mamy jeszcze chwilę czasu, jest wąsko, ale damy radę.
Świeżo po przejazdach w top 32. Furka spisała się znakomicie. Pierwszy przejazd goniłem i po prostu na starcie myślałem, że przeciwnik będzie po prostu szybszy. I trochę za szybko ruszyłem, jechaliśmy na równi i później musiałem odpuścić. Co miało wpływ na inicjację, no nie była ona już taka po prostu z wrzutką, tylko taka po prostu trochę wyczekana. Co miało duży wpływ na resztę przejazdu, bo pierwszy zakręt po prostu musiałem trochę pociąć i później na patelni po prostu byłem za blisko. Musiałem jechać do wewnątrz, lekko popchnąłem tam przeciwnika i się zatrzymałem. Szkoda, bo wiem, że mogłem tutaj zrobić naprawdę dobrą parę i tego mi jest najbardziej szkoda. Nie tego, że przegrałem, tylko tego, że nie zrobiłem takiego przejazdu, jaki potrafię robić, jaki chciałbym pokazać. Do strony się odwróciły następnie i zrobiłem dobrego leada, z tego co Piotrek mówił. Z środka też to wyglądało spoko. Jestem zadowolony na pewno ze swojego podejścia, bo miałem dużo spokoju i wiedziałem, że to śmiało mogę ogarnąć. Tylko po prostu nie tym razem. Trzeba jeszcze trochę poogarniać niektóre tematy i będzie dobrze. Co by nie było, mega podziękowania do ekipy mojej. Dziękuję bardzo. I dla Patryka. Pakuję. Jesteśmy po... Pakujemy się i idziemy oglądać top 16. Pakujemy się. Pakujemy się i jedziemy. No właśnie. Nie takie proste. Pakujemy się i idziemy oglądać top 16. Podsumowując wyjazd, osobiście jestem zadowolony. Na pewno bardzo fajne rozpoczęcie sezonu Drift Masters. Wiem co poprawić, to jest oczywiste, ale na pewno to, na czym się też skupiam, że dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. Dzisiaj kończymy pakowanie, teraz właśnie auto wjeżdża na naczepę, pakujemy nasz cały zestaw 2 palet i dzisiaj myślę, że odpoczynek. Kolejna runda równo za miesiąc, Szwecja. Drive Center Arena. Nigdy nie byłem w Szwecji, więc w ogóle ten sezon to jest mistrzostwo świata, bo zwiedzę dużo krajów, w których nie byłem, pomimo że Europę już trochę zwiedziłem, więc tam tor jest dużo szybszy niż ten i jestem też mega ciekawy, bo to będzie na pewno przyjemna część jazdy samochodem. I dziękuję wam wszystkim bardzo za wsparcie, za oglądanie i za wszystkie piątki. W ogóle w Irlandii naprawdę dużo Polaków wpadło. W sumie doczułem się przez chwilę, jakbym był w Polsce, bo normalnie po polsku gadaliśmy, co było takie w sumie fajne. No i my lecimy dalej. Dziękuję całemu zespołowi. W 5 osób uważam, że zrobiliśmy naprawdę mega robotę. I moim skromnym zdaniem, i nie tylko, bo słyszałem to też od paru innych osób, mamy najpiękniejsze auto w stawce. To mnie też bardzo cieszy. Mi się mega podoba. Robi robotę aktualny wygląd Subaru. Podaje niemiłosiernie. Reszta przyjdzie krok po kroku. Bye bye.
Co?